Bohaterką dzisiejszego spotkania jest, nie wiem jak to, prima donna, maestra. To już tak brzmi, jak miała umrzeć zaraz. Tak, czyli Katarzyna Dondalska. Katarzyna Dondalska. Tak, bardzo mi miło. Witam Państwa serdecznie. Sopran koloraturowy. Jak ktoś nie wie, to może potem wytłumaczy. No, przedstawicielka tej rodziny, bardzo muzycznej, nie muzykalnej, nie muzykującej. Muzykujące to są ci pospieszalscy, tak? Też, którzy są bardzo też muzykalnieni. Bohaterka, jedna z bohaterek książki pod tytułem Na strunach życia, saga rodu Dondalskich. W tej rodzinie jest tak, począwszy od dziadka, potem dziadek był Jan, syn Janusz, który dzisiaj nie dotarł do nas, i który ożenił się z perkusistką, tak, dobrze, bo ona tak, najpierw się wyszkoliła na perkusistkę, tak, z Marią, i z tego związku przyszła na świat pierwsza Kasia, potem był Natan. Monika. Kasia zna Natana, Monika i Maksym. Z Moniką i Maksymem mieliśmy takie spotkanie premierowe z tej książki jesienią. No a dzisiaj jest, była taka niecodzienna okazja, żeby zaprosić Katarzynę, ponieważ za dwa dni w niedzielę taki jest wielki koncert w Góralni na 20-lecie wejścia Polski do Unii Europejskiej i Kasia jest jedną z wykonawczym, tak? Proszę Państwa, jak się pisze taką książkę monograficzną, biograficzną, jak się obcuje z taką rodziną, z bohaterami, to potem człowiek się czuje takim trochę jakby członkiem rodziny. Więc ja tak samo tutaj w przypadku Dondalskich zaprzyjaźniłem się i chociaż Kasia jest tam ileś tam dekad ode mnie młodsza, jesteśmy na ty, więc utrzymamy taką konwencję. Chciałbym, żebyś tak zaczęła troszeczkę od początku. Ja mam jeszcze zdjęcia, których część przynajmniej jest w tej książce, gdzie jesteś razem ze swoim dziadkiem. O. Jeszcze na pewno na Kaliningradzkiej. Nie wiem, gdzie to jest. Tak, nie, to jest Kaliningradzka tutaj. Tu jest. Była, teraz dworcowa chyba, takie tak? zdjęcie tak. pod choinką, ale ja tu gdzieś widziałem takie zdjęcie i skojarzyłem, że to jest Bydgoszcz, bo tam na ryneczku. Na rynku takim stoi taki pomnik, jakby obelisk, taki bardzo troszeczkę taki u dziadków spędzałam zawsze często wakacje. Właśnie jak to się twoja przygoda z muzyką zaczęła? Przygoda z muzyką, powiem tak, tyle tej muzyki było w rodzinie i zawsze z rodzicami. W sumie wychowałam się w filharmonii, powiedzmy tak. Zawsze uczęszczałam z rodzicami, często też na próby, później na koncerty wyjazdowe, a jeszcze właśnie będąc często na tych wakacjach szkolnych i tam jeszcze wcześniej jako malutka dziewczynka byłam też u babci i dziadka w Bydgoszczy. No i dziadek zabierał mnie często do opery. Tam też dostałam pierwsze baletki, takie prawdziwe, zrobione specjalnie dla mnie i nie szkodzi. O, tutaj jest takie zdjęcie, nie wiem czy ono jest w książce, nie pamiętam, ale też właśnie taka młoda baletnica, pewnie baletka. Znaczy to było akurat w piżamce przed spaniem, bo jak miałam iść spać, to wszystko robiłam, tylko nie chciałam iść spać. No i jest grudzień 77 rok, Olsztyn, czyli to było w Olsztynie. Tak. To było właśnie chyba na tej teraz dworcowej, wówczas to była Kaliningradzka. No to pytałeś, że dziadek cię jakby wprowadzał w te arkana sztuki. Tak, chodziłam z dziadkiem, po prostu zabierał mnie też na przedstawienia, mogłam sobie popatrzeć z tej, z tamtej strony. No i tak jak mówię, te pierwsze baletki, natomiast z rodzicami, ja się wychowałam jeszcze w starej filharmonii olsztyńskiej. Pamiętam, jeszcze zanim poszłam do szkoły, w czasach, kiedy chodziłam do przedszkola, byłam wstrętnym dzieckiem i zawsze jak przychodziła ta godzina, nie pamiętam, chyba 12, gdzie dzieci musiały wówczas przymusowo, wszędzie takie leżaczki były, no to ja oczywiście byłam, tak, leżakowanie tak zwane, w ciszy, więc ja raczej tak nie miałam do tego
wielkiej chęci i wiem, że zawsze w ostateczności zaczynałam intensywnie płakać, tak długo i tak intensywnie, aż zadzwoniono po mamę, żeby mnie odebrała. No i wówczas... Ale fizycznie, czy dziadek uczył cię gry na skrzypcach? Na początku tak, na samym początku takie te począteczki, powiedzmy, zaczynałam u dziadka. Jak był dziadek u nas na święta, na przykład tam to jest właśnie zdjęcie przy choince któreś, to jakieś święta były i no dziadek mi po prostu tłumaczył, był bardzo dobrym To nauczycielem. ile miałaś wtedy lat, jak zaczynałaś? Tak z 6 pewnie, 6, tak? no tak jakoś. To dosyć późno, prawda? No ja nie, no ale u nas nikt wcześniej nie zaczynał chyba, no nie A przypominam. teraz nie zaczynałeś wcześniej? No najlepiej już w pieluchach, tak? Nie. W systemie Suzuki? Nie wiem, ja uważam, że dziecko musi być też troszeczkę jeszcze świadome tego, co robi. A tak szczerze mówiąc, czy to będzie 5 czy 6? W sumie moja taka intensywniejsza praca ze skrzypcami zaczęła się w wieku 11 lat, gdzie dopiero w tym momencie tak naprawdę zrozumiałam, o co chodzi. Przyjechał, pamiętam, Grigory Żysli wtedy grał Beethovena, tak, z naszą filharmonią i miałam możliwość mu zagrania Fantazji Carmen Sarasatego i on mnie jakoś totalnie zmobilizował. Był fenomenalnym skrzypkiem i tutaj dopiero zachciało mi się grać. Mhm. Ale również tata chyba uczył cię, tak? Tak jak pozostałą trójkę, tak, oczywiście, no ale to nie było tak, że tata mnie uczył, tylko od czasu do czasu. Tak, ale nie zamykał cię w komórce jak nie, no raczej nie było. Nie, no raczej to tak na 10. piętrze by się nie ukryło. Na pytanie, czy aż tylu komórek tam nie było. Czy któreś z dzieci zamyka w komórce jak stary Paganini swego syna, powiedział, że nie, dlatego że komórki nie było. Tak. Nie. Ale tu jest właśnie to zdjęcie z tatą, jest również w książce, sobie można spokojnie obejrzeć. Natomiast tu mamy już to jest ze szkoły. Bo muszę powiedzieć, zatrzeć od razu, że Kasia najpierw uczyła się na skrzypcach, była skrzypaczką. Dopiero dojdziemy do tego śpiewu, tak jest. Który jakby dominuje w jej twórczości. Ale to jest takie zdjęcie fajne i ja tu poznaję po lewej stronie taki Norbi chyba mały. Taki Norbi, czyli tak. Norbert Dudziuk, czyli Norbi słynny z Dziewczyny są gorące, tak? I z Koła Fortuny. To jest tak, poznaję, tak? Tak, to jest w sali kameralnej Szkoły Muzycznej. No właśnie, i co razem uczyliście się? No myśmy chodzili do jednej klasy, byliśmy u pani Brodackiej na skrzypcach przez jakiś czas. Tak. Znaczy wówczas był bardzo fajny i normalny, jaki jest teraz, nie wiem, bo już go długo nie widziałam, ale bardzo fajny kolega, jego mama, pamiętam, uczyła śpiewu, odwiedzaliśmy się często, więc było bardzo sympatycznie. W książce, bo nawet dzwoniłem do niego w czasie nagrania Koła Fortuny akurat, tam podszedł do telefonu, no i tak bardzo sympatycznie ciebie wspominał, że znaliście się, nawet zaczęliście studiować chyba razem, tylko że pierwszy rok. wiolonistykę, natomiast on mówi, poszedł potem w rozrywkę. No. Tak, no jakoś nie wiem, może miał po prostu już dosyć instrumentu, nie wiem, ale był pierwszy rok i później rzeczywiście zniknął, ale ja też zniknęłam, więc byliśmy pierwszy rok u profesora Koszkowskiego na studiach i później każdy z nas gdzieś wyfrunął. Trzeba jeszcze powiedzieć, że chodziłaś równolegle. Ja tu się przesunę, bo tu mi coś wieje tak z góry. Że chodziłaś równolegle do 2 szkół, tak? Bo na przykład w Bydgoszczy jest też szkoła muzyczna, podstawowa i średnia, szczególnie średnia, że uczniowie chodzą do jednej szkoły. Tak. A tą szkołę jeszcze założyła moja ciocia. Która założyła ciocia, czyli kuzynka twojej mamy, tak? Najprawdopodobniej. Nie, ciocia ze strony mamy. Tak. Słuchaj, znam lepiej ode mnie, dokładnie. Na pewno lepiej od ciebie. Tak mi się wydaje. Tak, bo przecież musiałem wszystko. To była siostra babci. Siostra babci, tyle mogę powiedzieć. Tak.
taka Stefania ona Tak. się nazywała, no i rzeczywiście tam jest na tych, jak ja byłem, to w korytarzu są te portrety, i między innymi ona jest, jako była dyrektorką i tak Tak. dalej, dożyła sędziwego wieku. I tam w tej Bydgoszczy to po prostu chodzi uczeń do szkoły ogólnokształcącej i w tej samej szkole ma zajęcia muzyczne, tak? Szkoła muzyczna. A ty i nie. twoje rodzeństwo już Tak, nie, tak? tak cudownie niestety u nas nie było w Olsztynie. Chyba do dzisiaj tak nie ma. Chyba nie ma, nie? Nie ma. Nie ma i to jest duży problem. Ale z 15 chyba. Tak, tak. No to ja na końcu też chodziłam do 15, ale zaczynałam, Boże, no już nie wiem jak ta szkoła się nazywała. Tam na dole? Nie, jeszcze nie. Tam w środku, tam gdzie ten kościół taki jest nowoczesny. Jak jest Ozos i troszeczkę w kierunku na górę i jak jedziemy, to po lewej stronie jest kościół Wyszyńskiego i tam jest jakaś Wyszyńskiego. szkoła, ale nie wiem jaki to jest numer. To tam zaczynałam, bo wtedy jeszcze podlegałam pod tą szkołę, jak mieszkaliśmy na Dworcowej teraźniejszej. A później przeprowadziliśmy się na Nagórki i tam najpierw cuda niewidy były, tam gdzieś jakieś dywidy, czy jakieś tam takie zastępcze budynki, a później na dole ta szkoła chyba 24 to była. 24, tak. I powiem szczerze, że to... Na Żołnierskiej, dobrze. I powiem szczerze, że to wcale takie przyjemne nie było. Nie na Żołnierskiej, tylko na Pałksztyn. Chodzi o to. 27 chyba. 27? 27, tak. No bo tam chyba i Natan chodził również. Nie, Natan chodził gdzie indziej. Natan chodził na dół z górki, a ja chodziłam z takiej górki na dół. No ale wiem, że gdzieś na dole. Tam gdzie jest galeria, o. Tam jest szkoła. O 25, no to Naprzeciw- dobrze. A, To już mamy. no dobra. No to To musiało już być jest 24 wtedy. jest takie istotne. Natomiast no to, Natomiast powiem, że właśnie Tak. wcale to nie było takie przyjemne, bo w tych owych czasach jeszcze, nie wiem, takiej miłości do tej muzyki nie było w tych szkołach zwykłych i często, no to takie, powiem już nawet, no przezywanki nieprzyjemne, tekla i tego typu się słyszało i nauczyciele absolutnie tam nie mieli żadnego wielkiego zrozumienia na to, że ktoś jedzie na konkurs, że musi się przygotować, że może 2 dni go nie będzie, no bo musi tam pojechać, zagrać i wrócić. Więc nie zawsze było to takie sympatyczne i dlatego też na prośbę, moją intensywną prośbę, już nie pamiętam w której to klasie, może jakoś tak 6., 7, przeniosłam się, rodzice przenieśli mnie do 15. I właśnie ta szkoła 15 była... ta duża, wielka, tam na górkę, tak? Nie, no 15 jest obok Filharmonii. A, to Tak. a ta 25, tak? Tak, bo to jest ta szkoła, która ma taką jakby kooperację. Ale ta kooperacja jest no, też taka, że niestety nie ma żadnych uproszczeń czy czegoś takiego. Tu trzeba swoje zrobić i tu trzeba swoje zrobić. No jedyna jest bliskość po prostu tych No to dwóch jak twój szkół. dzień wyglądał taki? Wyszłam w tygodniu? 6:15, pamiętam, autobusem jechałam 6:15, żeby dojechać, bo to się strasznie długo jechało wtedy, a 7 jakoś 19 wracałam do domu, było trzeba jeszcze zajęcia zrobić, w trakcie jeszcze próbowałam poćwiczyć w szkole, a jak wróciłam wcześniej, no to poćwiczyłam w domu. Więc No tak, dzień był pełen. No szkoła, potem do szkoły muzycznej, tak? Gdzie na Kościuszki. Tak, często zajęcia tak, że było trzeba gdzieś czekać, bo parę godzin przerwy. No i nie zawsze, no przecież nie będę jechać w tą i z powrotem, bo to za daleko było. Więc no gdzieś się było trzeba podziać w tej szkole, więc można było poćwiczyć, ale nie zawsze były sale. No to no, tak, to nie było aż tak wesoło. Wszystko było trudne. Nie no, a propos tej szkoły, to ja pamiętam, że tak, to chyba o Natanie było, albo on, albo nasza mama mówiła, że właśnie co do zrozumienia, że tam, no mówią, decyduj się, albo szkoła, albo muzyka, tak? To było coś takiego, nie? Czyli, nie wiem, z czego to wynikało, brak jakiegoś takiego zrozumienia. Mówi, że co ciekawe, że to Natan chyba Monika potwierdziła, że Małkowski, który tam były prezydent,
który był wtedy nauczycielem historii, no to miał takie większe zrozumienie. Znaczy ja osobiście nie znam No nie pana znałeś, Naukowskiego, tak? bo No to już wyjechałam wtedy z domu, ale z tego co pamiętam tak, on był chyba taki bardziej otwarty właśnie na muzykę, na kulturę i tak dobrze. pozytywnie nastawiony. I ty tak, potem szkoła średnia i już chyba były sukcesy jakieś, tak? Tak, tam były różne sukcesy. Na skrzypcach pierwsza nagroda, z tego co pamiętam, na konkursie w Zielonej Górze skrzypcowym, który do dzisiaj jest bardzo... Ostatnio właśnie widziałam znowu, że bardzo jest taki popularny. Nawet nie wiedziałam tego, że jeszcze tak długo to się utrzymuje. To chyba taka. A to jeszcze było w Filharmonii, to były audycje szkolne z panią Żołnierek, z tego co pamiętam. No i też w Elblągu ten konkurs uczniowski, skrzypcowy, tam też miejsce chyba 4. zajęłam, a w Zielonej Górze wygrałam. No i później zaczęło się ze śpiewem. To był też, tylko już nie pamiętam, no, jeszcze tak, powiedzmy, no nie wiem, byłaś traktowana, może czułaś się jako takie cudowne dziecko, które to łatwo przychodzi, czy to trzeba było właśnie dużo pracować? No różnie to było. Ja pamiętam, Natan to taki był opisywany w tamtych czasach, jako ten taki, no prawie, że cudowne dziecko, a może całkiem. Czy cudowne dziecko? No bo jakoś się dochodzi, różne są drogi dojścia. No na prawda, pewno do niezdolna sukcesu. nie byłam, No powiedzmy tak. Wnuczka twoja, tak? Grażynko, też uczennica Moniki zresztą jest, nie? No to, Znaczy, no, niezdolna nie byłam, powiedzmy tak. No, łatwość na pewno miałam, muzykalność też miałam, ale tak jak mówię, tak naprawdę ćwiczyć to zaczęłam dopiero w wieku 11 lat. Czyli miałaś świadomość wtedy już, Tak, co tak. robisz, tak? Dobrze, no to w takim razie do tego śpiewu. Nagle odkryłaś, że co, że śpiewasz, a rodzina nic nie widziała? Nie, to tak nie do końca. Znaczy ja tak zawsze, jak są jakieś te interwiu tak w radiu, klasyczne mocno, to zawsze opowiadam, to był Domingo, a tak naprawdę to była grupa Europe i koniec. Teraz się powoli do tego przyznaję, bo jestem w tym wieku, że już mi wolno. Więc no lubiłam grupę Europe, powiem tak, i chciałam w sumie zacząć... Jest zapisane. Jest zapisane. Tak. I chciałam zacząć w sumie śpiewać rozrywkę. Tylko w tym czasie to było tak raczej mało możliwe, bo żeby gdzieś w tej szkole muzycznej coś takiego robić, to nie było czegoś takiego. Był po prostu śpiew klasyczny. No to co? No to poszłam do pani Boguckiej-Olkowskiej, tak sama z siebie. Pani do góry, do dołu ze mną. Aha, no i oczywiście ta Carmen, o której mówiliśmy. Ja kochałam tą Carmen i tutaj też, no Domingo też miał pewną rolę, dlatego że w owych czasach tam, to też pisałeś, nie? Był jakiś taki program, chyba 2, to była Domingo, jego życie, twórczość i tak dalej, gdzie śpiewał i co tydzień Domingo śpiewał różne, znaczy była transmisja różnych arii w jego wykonaniu i właśnie on śpiewał tą arię z kwiatkiem, tak, z Carmen i to było tak cudowne, bardzo mi się to podobało, no i ja wówczas grałam tą fantazję, mówię, o jak ja bym chciała tą Carmen zaśpiewać, to było dla mnie takie wow i w sumie tak poszłam do pani Boguckiej-Olkowskiej i no tak jak mówiłam, pani mnie w tą i w tamtą. Pedagogiem od śpiewu, Tak, w tą i w tamtą i mówi, i ja mówię, no ja bym tak strasznie chciała tą Carmen śpiewać. Nie, to Carmen tu na pewno nie będzie, zupełnie inny fach. No mówię, no dobrze, no trudno, no ale chciałabym zacząć śpiewać, bo tak jak mówię, chciałam później tą rozrywkę śpiewać. No ale nie było tu tak jakiejś innej opcji, żeby tak naprawdę tym się porządnie zająć, a nie tylko tam gdzieś sobie pośpiewać trochę, tylko tak po prostu się dobrze nauczyć śpiewać. No była to droga przez śpiew klasyczny. No i tak zaczęłam moją przygodę ze śpiewem klasycznym. Tak, ale jak tata nie mógł słuchać. Jak pytałam i rodziców, to nie wiedzieli, że ty śpiewasz, że nawet mama mówiła, że... Nie no, wiedzieć to wiedzieli, no musieli wiedzieć, bo się zapisałam w szkole. Śpiewałaś może sobie, nie wiem, no gdzieś tam w domu, czy... Znaczy się, no ja podjęłam po prostu szybką decyzję, że chciałabym, poszłam do nauczycielki, która powiedziała okej, że mnie bierze.
No i zaczęłam. No nie śpiewałam godzinami, no i na pewno nie w domu, no bo tam nie było za bardzo jak. No, to- A jak zaczęłam w domu śpiewać, to tato, o Jezus, przestań, bo akurat z tym śpiewem to tak nie kocha aż tak straszliwie. No i tak, no ale to szło dosyć za szybko do koleżanki przodu. Jeżeli się spotykali w ogóle, tam od czasu do czasu chyba z koleżankami się spotykałaś, nie na podwórku, Rzadko. czy w tym, Rzadko. I co, śpiewałaś gdzieś tam, czy na jakimś przy ognisku, żeby stwierdzić, że o, mam dobry głos, albo ktoś pochwalił. Nie, ja po prostu na początku zaczęłam się uczyć i pierwszy mój w sumie taki występ, no oczywiście tam te egzaminy semestralne, tak jak każdy musi swoje odbyć, to wszystko robiłam, ale taki pierwszy, większy w sumie od razu występ to był właśnie na tym konkursie piosenki angielskiej. To było w Poznaniu, w tej auli, gdzie się odbywa konkurs Wieniawskiego. No i tam dostałam nagrodę dziennikarzy i krytyków muzycznych. I od tego się to tak zaczęło wszystko. No i później w Filharmonii dostałam zaproszenie na mój pierwszy koncert, gdzie śpiewałam arię Mimi i Summertime Gershwina. No i tak to się zaczęło. No tak, ale no tak, czyli co, chcesz powiedzieć, że można się nauczyć śpiewać, tak? No musiałaś mieć talent i byłaś tego świadoma chyba, tak? No bo mówisz, uczyłem, no. Ale Znaczy ktoś, wiesz, jeżeli ktoś ma, nie ma słuchu, czy nie, głosu, no ale słuch to musiałam mieć, bo już do gry na skrzypcach musiałam mieć ten słuch. No słuch dobrze. Boję się, bo chcę zacząć się uczyć. Aha! Że co? Chcesz się zacząć uczyć? Dopytujesz tak. Dobrze. No. Czyli, nie, bo słuchajcie, no jak ja śpiewam, no to żona mnie zaraz tam każe uciszać. Nawet w łazience, chyba że się zamknę całkiem do tego, nie? A muszę powiedzieć, że w chórze szkolnym, w podstawówce nawet miałem partię solową, także byłem zadatkiem dobrym do śpiewu, no i dlatego tak mnie interesuje. Pewnie utrącony talent, no. I Aha, okej. no dobrze. Ale równocześnie grałaś na skrzypcach. I Tak, to jest tak, tak. słynna ta przygoda, taki epizod z dojazdem do Wrocławia. Bo jeździłeś do Wrocławia, a tata cię woził komarkiem tam na stację. Oj tak, to było straszne. No, opowiedz Szczególnie o tym. zimą. Opowiedz, po co tam jeździłaś do Wrocławia i dlaczego? Dlaczego? Dlatego, że spotkałam profesora Górskiego, Emila Górskiego, który jakby się zachwycił moją grą. Był świetnym pedagogiem. No i zaczęłam i po prostu zaproponował mi coś takiego, żebym brała u niego zajęcia gry na skrzypcach i akademia już mówię, i szkoła muzyczna zatrudniła go specjalnie dla mojej osoby na te jakieś tam godziny. No i jeździłam, no pamiętam to było raz w miesiącu na weekend. Nocowałam też u państwa górskich. Miała przesympatyczną żonę, która zawsze pomagała, gotowała. Było bardzo miło. No i tak to się zaczęło. Miałaś zostać studentką Tak, we Wrocławiu. tak. Tylko No niestety profesor umarł. umarł profesor i w związku z tym wybrałaś Gdańsk, Tak, tak? tak. Z drugiej strony, tak? I co? I zdawałaś równocześnie na skrzypce I na wokal. i wokal, tak? Jak to tam poszło, powiedz? Bardzo dobrze. No, to Super. tak. Super poszło. Stała się tu i tu. No. Ale inaczej, no dobrze, no to wiemy mniej więcej, jak mogły wyglądać Marku, ja cię egzaminy. przepraszam, ale muszę się gdzieś przesunąć, bo tu tak wieje. Ale o co chodzi? Klimatyzacja. A może A ja jutro mam klimatyzacja- próbę, jak mnie przewieje, bo jest zimno. Klimatyzację nie... A teraz jest okej. A ktoś Chyba tak? Dobrze. tak. Mogę poprosić Konrada, żeby... Tak? Chyba, że Państwu będzie za gorąco Elu, wtedy. jakbyś mogła to... Tak? Tak, bo rzeczywiście, ja też czuję. Bo jak tak będę gadać przy takim zimnym powietrzu, to jutro będę chrypieć na To tobie. jak wyglądały egzaminy wokalne? No egzaminy wokalne, już nie pamiętam dokładnie, ale tam było trzeba zaśpiewać parę utworów, ale najciekawsze... I zamknę, może ci pomoże? Nie, bo to tu wieje. Klima. Mhm. Klima. To było tak, że było tak zwane badanie skali głosu. I wówczas siedziała jeszcze profesor Mickiewiczówna przy fortepianie
Halina Mickiewicz. Tak, i tak sobie podskakiwała, ona była taka fajna, podskakiwała przy tym fortepianie. Słucham? Aha. No i po prostu i w tą, i w tamtą, i w tą, i w tamtą, a żeśmy doszli do C czterokreślnego. No, ale a na przykład, gdybym się poprosił, czy byś teraz spróbowała zdać egzamin przed tą publicznością? Nie, teraz nie będę zdawać egzaminu przed publicznością, dlatego że jutro mam próbę, następnie próbę i koncert, więc no dzisiaj nie Dobrze, będę to w żadnych... takim razie, jak możesz wytłumaczyć laikowi, na czym polega sopran koloraturowy? Ja mówię zawsze sopran koloraturowy to jest taki sopran plus, dlatego że w sumie... No, wracając do tego sopranu koloraturowego. No więc jest to taki sopran, mówię z dodatkiem, kolorujący, w sumie sopran liryczny, który ma różne możliwości śpiewania szybciej, wyżej, więcej odcieni i to jest, no tak jak mówię, to jest troszeczkę więcej niż sopran. O, tak można powiedzieć. Kiedy rozmawiałem z Wiesławem Ochmanem, znanym światowej sławy tenorem, i pytałem się o... Żyje. Tak, czyli dziadkiem Krystian. I zaraz powiem jeszcze, że... Przepraszam, teraz ja. Mamy pierwszy międzynarodowy konkurs wokalny w Szczecinie. Fantastycznych finalistów. 25 maja, pierwsza edycja finału. I właśnie przewodniczącym jury jest Wiesław Ochman. Nie wiem, ale trochę już ma. Chyba tak, ale jest fantastyczny. Tak. No muszę powiedzieć, że ta rozmowa z Wiesławem Ochmanem w tej szkole muzycznej na Miodowej, Rakowieckiej. Rakowiecka. Miodowa, Nowa Rakowiecka, tak to się nazywa. Nowa Miodowa. Nowa Miodowa, tak. Na Rakowieckiej. Przyszedł jak zawsze Borsalino tam, prawda, z tym swoim szalikiem i ten. No już latka ma swoje, ale ten, anegdociarz niesamowity. Zaczął opowiadać właśnie najpierw oczywiście przegadaliśmy całą tą historię z jego wnuka Krystiana, który miał zaraz tam gdzieś startować w Eurowizji. Dobrze nawet wypadł. No i znają się z Kasią z festiwalu. Z konkursu w Drezdenku. W Drezdenku, tak. No, nawet zdjęcie tutaj jest gdzieś w tej książce. No i pytałem się właśnie po to pojechałem tam właściwie z nim się spotkać i żeby się wypowiedział na temat swojej koleżanki. A czyli niedawno tam były, tak? Ileś lat temu? Kilka lat temu, tak? No, kiedy przygotowywałem, zbierałem książkę, no kiedy ten Krystian startował, to wtedy to było. Chyba 2 lata temu, tak? I on właśnie coś takiego powiedział. Gdzie on mieszka? Najpierw może tak, że no, w superlatywach oczywiście jakaś, że jest jedną z gwiazd w gronie właśnie śpiewaczek wszechczasów, tak? Sopran koloraturowy. To tu proszę spojrzeć tam jest gdzieś tam właśnie, tu jest na zdjęciu. To Drezdenko było, tak. Drezdenku, tak. Jak mi się szybko uda znaleźć. To fantastyczne, bo siedzieliśmy obok siebie w jury. No i oczywiście każdy punktuje dla siebie. No i tak później rozmawialiśmy i tak, co mnie bardzo ucieszyło, że nasze punktacje były bardzo podobne, tak. O właśnie, tak tu powiedział. Sedno sprawy. Jest to artystka, wybitna artystka, bo ma wszelkie środki, żeby każdy utwór wokalny doprowadzić na najwyższy poziom wykonawczy. Po trzecie, jest to fenomenalny głos. Dlatego cię tak proszę, weź pokaż. To jest sopran koloraturowy, który nie ma granic. Jeśli by przyszło mi porównywać do podobnego głosu, to do przedwojennej niemieckiej śpiewaczki Erny Sack, dysponującym
dysponującej głosem o niezwykłej skali, wyciągającej zupełnie obłędne tony, podobnie jak Kasia Dondalska. Właściwie u niej nie znać ćpów roboty wokalnej, jej głos płynie jakby z naturalnego źródła wokalnego, niemniej jest to poparte znakomitą, świadomą techniką. Potem jest o tym, że ona jest jako pedagog znakomity. I uważam, że jest to jedna z najwybitniejszych sopranistek koloraturowych, nie tylko polskich, czy nawet światowych, przepraszam, ale wszechczasów. Jest to zjawisko. O, w ten sposób. No, była sytuacja taka, jak były tutaj w Kortowie, chyba 2 lata temu to będzie, tak już? Ikony, tak. I Robert Lesiński prowadził i ja mu podrzuciłem, to jeszcze książka nie była gotowa, ten fragment. No i Kasia wtedy wyszła na scenę i zaśpiewała, no to rzeczywiście się mury trzęsły tam z tego. Ale on powiedział coś takiego, bo ja mówię, no ale czy takim miałem troszeczkę niedosyt, czy właśnie Kasia nie jest dostatecznie wykorzystywana w sensie wokalnym. I on mówi, że to jest tak jak, że na sopran zwykły jest więcej arii, ale na sopran koloraturowy jest właśnie jakby ograniczona ta liczba. Jak ty na to patrzysz? To nie chodzi o arię, to chodzi o partie wokalne. Chodzi o partie wokalne, jeżeli chodzi o typowo koloraturowe partie wokalne, operowe, jest na pewno mniej napisanych niż partie na soprany liryczne, czy dramatyczne, czy lirico spinto. I to jest ta różnica. I to jest jeżeli chodzi o arie na koncerty i tak dalej, no to jest tego od groma i trochę, jak się mówi, ale takich typowo partii koloraturowych jest mniej napisanych. No bo na przykład Carmen, jak samą grać, nie? To już tak nie pasuje do twojego głosu. No to jest zupełnie co innego. Carmen to jest mezzosopran. Tak, Carmen to jest mezzosopran, tam jest partia Michaeli, która jest sopranem lirycznym, takim cięższym lirycznym, ale to już w sumie też nie jest na mój głos, więc ja już takie rzeczy mogę sobie na koncercie zaśpiewać, jeżeli mam ochotę, ale to nie dla mnie partia. Dobrze, uczyłaś się To tak troszeczkę jak skrzypce, altówka, wiolonczela, kontrabas, nie? I teraz na przykład na skrzypce mamy bardzo dużo solowych koncertów. Jeżeli chodzi o kontrabas, troszeczkę mniej. No, troszeczkę mniej jest tego, nie? Dittelsdorfa jest jeden fajny, nie? No. A na altówkę też jest trochę mniej, nie? Więc każdy... Ja wiem. Ale to są po prostu różnice, po prostu struktury też orkiestry. Na przykład taki Puccini ma strasznie ciężką orkiestrę. I w takich ariach sopranowych Pucciniego nie potrzebujemy, już mówię teraz tak, bardzo wysokich dźwięków, takich jak Królowa Nocy, Zerbinetta, czy Lakme, czy Bernsteina Candide Kunegunde, czy tam Blonde Mozarta, tylko to są takie najczęściej idące no C, D może i dlatego tu są cięższe soprany, one mają na przykład cięższą średnicę, bo się muszą jeszcze lepiej przebić przez orkiestrę, ale za to nic nie muszą tam wyżej robić. No dobrze, to teraz przejdę do troszeczkę takiego osobistego wątku, mianowicie no, w trakcie studiów poznałaś obecnego męża. Czy mogłabyś opowiedzieć to? Wybraliśmy, Konrad, tutaj, bo już żeśmy biało troszeczkę, a nie przychodzą. Nie, słuchaj, nie może się przeziębić, bo ma koncert. Ale bardzo fajnie tu jest. Jeszcze jakieś winko postawił czy co? No w każdym bądź razie, no poznałam mojego męża, tak, poznaliśmy się. Była to osoba, z którą się po prostu bardzo dobrze czułam. I osoba, pamiętam, że jak na przykład wówczas grałam w Akademii koncert skrzypcowy Brahmsa z orkiestrą i tak w ostatnim momencie miałam jeszcze gdzieś zegarek na ręku i mówię, no kurczę, nie zostawię tego zegarka, teraz tak, gdzie go zostawię? No i mówię, dałam mu, potrzymaj na czas koncertu, no i jakieś miałam takie bardzo dobre zaufanie do niego. Ale wiesz, no, ja się wybiegłem za szybko, bo to nie było, bo to tak, bo najpierw studiowałaś w Gdańsku, ale i potem tak. przeniosłaś się do Niemiec. I to w
Niemczech poznałaś. Tak. Niemca zresztą. Tak jest. Bawarczyka jeszcze dokładnie. Banda, która wyszła za Niemca. Tak. Nie za Bawarczyka, nie za Niemca. To jest różnica. A jeszcze Frankonia to jest jeszcze co innego. Jak jest jeszcze Franken, Unterfranken, Oberfranken, Mittelfranken. Tak? Bawarczyk to nie Niemiec. Nie, Bawarczyk to nie Niemiec, to pierwsze, a Jak, drugie... jak tam zmieniłaś no w ogóle miejsce, jak uczelnię zmieniłaś? Dlaczego? Dlaczego? No dlatego, że w Polsce było bardzo w tym momencie ciężko, finansowo przede wszystkim, bo wszystkie filharmonie się rozsypywały. To była ta zmiana taka i tutaj no, nie było tak do końca wiadomo, jak to będzie, jak to się będzie wszystko rozwijało i no też nie było, rodzice też do końca nie wiedzieli, czy nasza Filharmonia Olsztyńska w ogóle jeszcze zostanie, czy może już jej nie będzie. Stypendium, pamiętam, chyba było w Gdańsku 150 zł, to chyba nawet na akademik nie starczyło. No i wówczas Towarzystwo Polsko-Bawarskie, dla którego kiedyś grałam koncert właśnie we Wrocławiu, zaproponowało mi takie małe stypendium, no i zaprosiło mnie, znaczy zabrało mnie do pani Wiłkomirskiej na przesłuchanie. Wanda Wiłkomirska. Tak, Wiłkomirska, której się bardzo podobałam, tylko ona miała bidna już taki problem, że jak może mieć 19 uczniów, to już miała 24 osoby w klasie i po prostu już miejsc nie miała więcej, ale zadzwoniła od razu do profesora Hülschera w Würzburgu, i pojechałam po prostu bez zameldowania na egzaminy wstępne i domeldowałam się później, więc to też na niemieckie, jak to się mówi, takie tak, Ordnung muss sein. Chociaż to już raczej mało aktualne w dzisiejszych czasach. Zdałam, no i dostałam bardzo wysoką punktację, no i od razu się No dostałam. dobrze, jedzie dziewczyna z Polski, no z Gdańska, z Olsztyna. Co, znałaś język? Nie. Jak tam się w ogóle poruszać? Czy wystarczyło ci jakby to, że znajomość... Tak. To już nie przesady, to już na tyle. Co? Wielu Polaków tam mieszkało. Nie wiem, miałaś Znaczy, kontakty z Polakami? Tak, Czy to powiedzmy język muzyki był takim uniwersalnym, który cię... Znaczy się, ja od razu mogłam pójść na kurs języka niemieckiego na uniwersytecie i to też to zrobiłam. To było chyba 2 czy 3 razy w tygodniu po 2 godziny, więc to tak dosyć szybko poszło. Ale nie miałam jakiegoś większego problemu. Przyjaźnie, nie? No dobrze, miałaś kolegę, na imię ma twój mąż? Stefan. Stefan, no tak. I co, był kolega, który podtrzymał zegarek i tak asystował troszeczkę, i co, jak tam? I nic. I nic. Nie. Poprosił cię o rękę czy o zegarek? Nie, no mówię, to było na początku studiów. Ja miałam bardzo, jak to się mówi, Boże, no pamiętam, jak byłam piękna i młoda, jak szłam przez akademię, no to wszyscy się odwracali, to było tak. No więc teraz już się czasy zmieniły, ale wcześniej było tak. W każdym bądź razie ja byłam bardziej skupiona na swoim rozwoju, na tym, po co przyjechałam, żeby studiować, żeby się coś nauczyć, żeby później zaliczać konkursy. No i też to bardzo szybko u mnie poszło, dlatego że rok później po skrzypcach zaczęłam śpiew u Ingeborg Hallstein i w sumie już chyba na 3. roku przez przypadek dowiedziałam się od naszej pani, która uczyła nas aktorstwa, że w Detmold w operze szukają Królową Nocy. No i tak jak odważna byłam, zadzwoniłam, napisałam, że chciałabym się zgłosić na przesłuchanie, czy jest takie coś możliwe. No i oni odpisali, tak, bardzo prosimy. Pojechałam, zaśpiewałam, dostałam i fajnie. I teraz, Słucham? rozumiem, Nie no, Zdzisława Dona miała w dowodzie osobistym wpisany zawód wykonawca partii Królowej. Poważnie? Nie, no żartuję. No. Ale ona mi opowiadała, ona ją bardzo chętnie... Nie zaczynał, nie kombinował nigdy z czarnieckim fletem, jeżeli nie miał zablokowanej Zdzisławy Dona. Nie? Nawet tak. Nie, także to zawsze jak szkoły. Ale to ja jeszcze znam lepszą historię. Zdzisława Donat, Peter Falk.
Peter Falk, dłuższego czasu dyrektor SWR-u Kaiserslautern, to jest orkiestra radiowa w Kaiserslautern, był też profesorem na akademii, właśnie w Akademii Muzycznej w Würzburgu i on kiedyś się mnie pyta, słuchaj, czy ty znasz tę Donat? A ja mówię, którą? Helen czy Zdzisławę? No Zdzisławę. A ja mówię, no tak, znam, no to nasza taka narodowa chluba. A on mówi, słuchaj, bo myśmy nagrywali razem płytę. I się okazało, że ona nagrywała swoją pierwszą płytę, gdzie była aria włoska Ewy, właśnie z Peterem Falkiem. Nie pamiętam, gdzie to było, ale gdzieś w Niemczech. Nie? Więc ten świat jest taki dosyć mały i on ją bardzo dobrze wspominał, ona jego też, bo z nią rozmawiałam jakieś, żebym teraz nie skłamała, 2010 chyba tak, w tych latach, bo ona była moją recenzentką doktoratu. I właśnie mi zaczęła też opowiadać, a tak, pamiętam, świetny dyrygent i mówię, świat jest mały, nie? No a naprawdę fajny dyrygent, dlatego że dyrygent, który umiał perfekcyjnie opanować orkiestrę, no bo już teraz jest w stanie spoczynku, ale tak potrafił to zrobić, że brzmiała pięknie, robił pięknie dywanik, ale jak była za głośno, to potrafił ją fantastycznie wyciszyć, tak żeby można było też piano zaśpiewać, żeby to wszystko miało ręce i nogi, a nie tylko bo niestety czasami są tacy dyrygenci, że tylko no będzie nagłośnione, bo to nie wiem jak, wie pan, nie wiem jakby to miało być. 2 orkiestry, ile chórów? 15? Nie, chórów tam jest od groma i trochę. No, ale nie nazbierali 15. No ale już nie wiem, 5 chyba chórów i soliści pojedynczo, tak? No to raczej jest mało realne. Dobrze, teraz byłaś... Co? Kończyć? Reżyser byłaś nazwana... Nie, w twojej pamięci zapadł taki wywiad z światowej sławy Barbary Monej, tak, która nazwała cię 8. cudem świata. Mogłabyś opowiedzieć tę historię? Mogłabym. No to Ale patrzysz tak na serio. Mogłabym. To był Cardiff Singer of the World Festival Competition i oj, tam byłam chora. Oj, tam byłam chora, nafaszerowana, antybiotyk, wszystko możliwe. I pamiętam, że właśnie to przesłuchanie, rano jeszcze próba na sali i Barbara Bony sobie siedziała i słuchała, a ja zaczęłam śpiewam tu i mi się głos łamie, mówię, Matko Święta, co to będzie? No wieczorem było jakoś lepiej i mimo wszystko udało mi się świetnie zaśpiewać moje arie i właśnie w tym interview dla BBC Barbara Bony nazwała mnie 8. cudem świata i właśnie powiedziała, że rano słyszałam jeszcze na próbie, gdzie byłam no, naprawdę totalnie przeziębiona i była pełna podziwu, że mimo wszystko jeszcze zaśpiewałam tam też te wszystkie wysokie dźwięki i że to tak fantastycznie się udało. to powiedzmy taki komplement to przeciera drogi w tej karierze. Jak to jest na świecie muzycznym? No na pewno nie jest negatywny. Negatywnie spostrzegany. Znaczy, No chyba, że zazdrość. No to już na to już nie mam wpływu. To jest niestety wszędzie. Ale również zwana byłaś, czy zwana jesteś polskim słowikiem, tak? Tak. Dlaczego? No bo przypuszczam, że dla słuchacza jest to głos kojarzony czy z Bogną Sokorską, czy z Adą Sari, Haliną Mickiewiczówną. To są te wszystkie polskie słowiki i to jest ten sam fach właśnie. O to się tak pytałeś wcześniej. No, tak, to jest tak. ten sam. A no tutaj śpiewałam w Operze To jest Narodowej właśnie w takie Warszawie. zdjęcie, tutaj jest taka Słowik Strawickiego. majestatyczna kostium taki, jako Słowik w Operze Narodowej Teatru Wielkiego. To teraz powiedz tak, jaki powiedzmy twoje w karierze muzycznej, jakie no, takie były dominujące, najważniejsze dla ciebie występy, koncerty?
Śpiewałaś na różnych... Oj, dużo, estradach. dużo tego było. No na pewno w Houston Grand Opera to było fenomenalne, bo to byłam bardzo młoda wtedy jeszcze i jak weszłam na tą salę, to tak sobie pomyślałam, Boże, jaka ja jestem malutka. Ta sala, nie wiem, tam, już nie pamiętam ile tam było pięter, ale w każdym razie ona jest większa niż Metropolitan i tego wszystkiego jest tam, się patrzy tak i nie widać końca i widziałam, że na górze wiszą ogromne ekrany, gdzie dla tych słuchaczy, którzy gdzieś tam na górze siedzą, pokazuje się z bliska to, co się dzieje na scenie. I nie wiem, jak to jest zbudowane, że wszystko oczywiście bez nagłośnienia było śpiewane. To jeszcze była specjalna notatka, bez tam nie ma nagłośnienia, nie było żadnego nagłośnienia. Specjalna notatka, nasi śpiewacy nie są nagłośnieni. Z tego co wiem, w Metropolitan są tam jakieś różne kruczki, ale Wzmacniacze. tak, wzmacniacze, ale tutaj nie było nic nagłośnione. No i oczywiście te wszystkie sale amerykańskie, Walt Disney Hall, czy w Nowym Jorku, w Fisher Hall, Tak, tak. czy w Waszyngtonie, Kennedy Center, no te wszystkie takie wielkie, fajne sale tam śpiewałam i to naprawdę są wielkie przeżycia. Przede wszystkim jak te sale są wypełnione i ci ludzie są tacy bardzo entuzjastyczni. No, Stara Opera we Frankfurcie jest też fantastyczna, Kolonia, Filharmonia Kolońska, ale przyznam, że na przykład kocham Filharmonię Berlińską, bo tam jest naprawdę cudowna akustyka. Podobna jest w Madrycie, w tej sali, tej głównej takiej, ale no, berlińska jest, jeżeli chodzi o akustykę, naprawdę chyba jedną z lepszych. Nie jest najpiękniejsza jakaś taka, cały budynek jest taki, no raczej te lata takie 50. chyba, nie? To nie jest takie jakieś tam piękne, tak, nie jest okazały, ale akustyka jest genialna. Tam występowałaś chyba z Maksymem, tak? Też Tam jego jeden zdjęcia koncert, były, tak, tak? jeden koncert graliśmy razem, ale tam już częściej występowałam też ta sala w Sztokholmie, gdzie się te nagrody rozdaje. Tam jest znowu też, to jest też fenomenalna sala, bo to jest stary budynek. Natomiast po koncercie przyszedł ktoś do mnie i się pytał, czy byliśmy nagłaśniani. A ja mówię, nie, dlatego że fantastycznie to wszędzie brzmiało, więc no, sala Dobra musi akustyka. mieć świetną akustykę. Akustyka dobra. Natomiast ta nowa sala w Kopenhadze, gdzie też śpiewałam, wszyscy mówią, że akustyka jest cudowna, ale śpiewa się strasznie niewygodnie. Znaczy się śpiewa się tak jakoś sucho i ma się wrażenie, że to jakoś nie niesie, a ludzie znowu mówią, że to fantastycznie niesie. No nasze polskie sale NOSPR jest super. W NOSPR, Katowice. NOSPR jest super, tak. Nawet teraz powiem, ta sala w Gorzowie, Gorzów Wielkopolski ma rewelacyjną salę. To jest całe takie centrum, troszeczkę tak na uboczu i ta sala jest fantastyczna. To ciekawe, bo no, Gorzów jest trochę w ogóle taki troszeczkę... Tak, no jest taki może na nie aż, uboczu, ja tylko tak mówię, jako ale... miasto, ale pamiętam, że Maksym tam w szkole muzycznej... Nie, tam Jak właśnie a propos, jak to jest no, ważny dyrygent, jak koncertuje ci się z bratem, czyli z Maksymem, który oprócz tego, że jest skrzypkiem jak każdy w rodzinie Dąbrowski, to robi się dyrygentem. Tak? No z bratem chyba pierwszy wspólny koncert, a tak, to mieliśmy w Łodzi, w Filharmonii Łódzkiej i fantastycznie, dlatego że powiedziałam tak i on po prostu to czuje, co ja bym chciała. No to i to jest fajna... Pomaga wam, że to jesteście rodzeństwem, tak? Znaczy się, ja nie wiem, czy to się pomaga, może tak, ale też jest jeden zawsze taki problem, że jest, dla mnie są zawsze podwójne nerwy, jako dla tej najstarszej siostry. To jest zawsze tak, to zawsze, czy jak z Natanem koncertowaliśmy na przykład w Filharmonii Kolońskiej i tam jeszcze Francesco Araiza był do tego i byliśmy obydwoje, no tacy dosyć młodzi jeszcze wtedy. Słucham? Tak, no to no to dla mnie już był stres z nim występować razem, bo jeszcze mieliśmy też duety tam
już nie pamiętam, co myśmy śpiewali, ale też z Nocy w Wenecji, z operetki w drugiej części i Nathan grał Paganiniego, no to takie same wirtuozowskie rzeczy. I ja dostawałam zawału serca, nie ze względu na to, że ja śpiewam i też tutaj śpiewałam masę, te wariacje takie karkołomne, a to wszystko radio nagrywa zawsze i to wszystko później jest transmisja. I człowiek już, tak, ale jeszcze właśnie to było dla mnie jeszcze bardziej denerwujące, żeby jemu wszystko się udało, bo niestety wiem, co tam się dzieje i wiem, jakie to jest trudne. I dla mnie to są takie właśnie podwójne No tak, nerwy. jakby był obcy, to To, co mnie nie interesuje. Brat, no brat. Życzę mu wszystkiego dobrego oczywiście, Tak, ale nie mam takiego, no odpowiedzialność tak, jakaś taka tak, jest. tak, Ale odpowiedzialność ty jest. również, jak czasami na koncertach Z robisz Gruberową też śpiewałam jak coś, no, w Mannheim. O, Anatomowa ale Syntow właśnie też. chciałem do tego nawiązać, Diana Damrau też, ponieważ, ta sama akademia. Tak, bo właśnie, bo między innymi czasami tak zaskakujesz publiczność, tak z opowieści wiem, śpiewasz poważną jakąś partię i nagle Summertime, tak? Było taka sytuacja. To zrobiliśmy w Berlinie, w centrum, jak jest ten Schauspielhaus? Nie znam. Gendarmenmarkt to się nazywa. No to jest same centrum Berlina i tam się odbywają takie wielkie koncerty na wolnym powietrzu, 5 do 6 tysięcy osób. I któryś z nich to był jubileuszowy i tam był też Chris de Berg, bo to są takie właśnie klasyczne i rozrywkowe. Till Brunner, tak się chyba nazywa dokładnie, fantastyczny jazzowy trębacz, Uta Lempert i właśnie prowadził Joja Wendt. To jest bardzo, bardzo znany, bardzo na topie taki rozrywkowy pianista niemiecki. I on prowadził przez ten koncert. No i ja tam śpiewałam sobie klasyczne rzeczy, żeby Vivre, Gounod'a, Lacme, później jakieś tam duety jeszcze. I on teraz do mnie tak mówi jeszcze tak przed koncertem, słuchaj, a czy ty masz coś takiego tam lżejszego? I tak, Matko Święta, co w tym momencie, co ja lżejszego mogę mieć tutaj? No mówię, no Summertime, dobrze, to już pamiętam, to śpiewam. No dobra, to tam w jakiej tonacji? No mówię w tej. Okej, no to co? No i teraz ja skończyłam, że we Vivre, tu się kłaniam, a on wychodzi i mówi, no to proszę Państwa, Katarzyna Dądalska, a teraz mamy dla Państwa niespodziankę. No i ja tak stoję, Jezus Maryja, co teraz będzie? Co będzie? No i on sobie usiadł do fortepianu i zaczął czarować. No i pierwsza ta fraza Summertime, nie? Fajnie, normalnie, akompaniament normalnie i mówię pam, pam, Summertime i jedziemy i tak dalej. I dziękuję. Dziękuję. Chociaż Ach, to brawo. Ja powiem tak, ja nie lubię tak sobie gdzieś tam śpiewać, ja lubię porządnie to robić. Z przygotowaniem, w odpowiednim wszystkim. chodziło o to, żebyś pokazała, No, ale jak tak. rozśpiewujesz się. No w każdym bądź razie to w drugiej części on zaczął troszeczkę żywiej, no i ja z tymi moimi tam takimi koloraturkami pomiędzy. No i ludzie jak zaczęli do tego klaskać, a mówię, tam było ponad 5 tysięcy ludzi i to tak on rytmicznie super zrobił. No i był ogromny aplauz i to się strasznie podobało. A tu już zaraz nawiążę, że 9 czerwca z Włodkiem Pawlikiem mamy wspólny koncert, ale w Szczecinie, w Willi Lenca i tutaj będzie Włodek Pawlik Trio i ja i właśnie Menciniego, same takie największe hity. Ty tak jazz lubisz. Lubię, uwielbiam. No ja chciałam śpiewać rozrywkę, ale nigdy nie mogłam, bo tak jak ja już to często mówię, wcześniej te takie wszystkie duże koncerty, mówię, orkiestry radiowe, właśnie czy Frankfurt, Stara Opera we Frankfurcie, to było wszystko nagrywane przez radio i tutaj nie było takich możliwości, żeby zrobić koncert w pierwszej części klasyka, a w drugiej idziemy troszeczkę w rozrywkę, operetka, góra, musical to już broń Boże. No więc nie było takich możliwości. Dopiero teraz od jakiegoś czasu wszyscy to robią. Nie? I jak wszyscy to robią, ci najwięksi też, no to jest in wtedy, nie? I wtedy się wszystkim podoba. No i przez to ja też no, mogę sobie już teraz pozwolić na to, że śpiewam co chcę. I w drugiej części koncertu po prostu śpiewam
niektóre hity, przeboje filmowe, czy właśnie muzykę Manciniego i bardzo to lubię. I bardzo to lubię i uważam też, że to jest dobra odskocznia, żeby się jakoś tak głosowo nie tylko zamknąć w takim jednym kierunku, kanale, tak, bo to po prostu też często, no słyszę, że jak ktoś już tak czasami 25 lat w operze śpiewa, no to słychać, no niestety po jakimś czasie, to tak dobrze jest troszeczkę odskoczni. No właśnie taką odskocznią dla Ciebie to chyba jest czasami, że w trakcie koncertu śpiewu, ze śpiewem, z wokalnego, no bierzesz skrzypce i grasz, zaskakujesz, takie są sytuacje? Tak, no to takie, mam parę moich ulubionych takich arii, to nawet właśnie na tych koncertach w Stanach Zjednoczonych często robię, w Nowym Jorku, to też, tam jest nawet zdjęcie z Nowego Jorku właśnie ze skrzypcami. To był Miłość to niebo na ziemi, Lechara i tam jest taka fajna solówka skrzypcowa, która jest w sumie z uwertury ściągnięta, którą koncertmistrz gra. I to dyrygent już nieżyjący, a fantastyczny Klaus Arp zrobił właśnie aranż taki, że rozpoczynam tą arię, tą kadencją skrzypcową z orkiestrą, śpiewam, no i później jeszcze gram raz refren i na koniec znowu kończę ze śpiewaniem. Tak, ale w Akademii Sztuki w Szczecinie, to blisko Berlina jest, tak? 100 kilometrów chyba. 150? No to wydłużyła się ta odległość. Jesteś profesorem nie tylko uczelnianym, ale Nie, już belwederskim. belwederskim tak zwanym, czyli tytularnym, nadanym przez prezydenta chyba tam któregoś, nie? I uczysz śpiewu, rozumiem, tak? Tak. Nie skrzypcu. Skrzypiec? Nie, śpiewu. Śpiewu, tak? No i co? Jak to Ci idzie, powiedz? No nawet dobrze. Tak, Nawet no. tak dobrze, że mnie w Ostrawie na uniwersytecie poprosili, żebym od tego semestru była profesorem wizytującym. I też już parę razy byłam właśnie w Ostrawie, dlatego już ostatnio żyję w samochodzie. No właśnie, przemieszczasz się samochodem, czy pociągiem, czy tak, samolotem? bo no niestety te ostatnie doświadczenia dotyczące pociągów, samolotów, autobusów są tak deprymujące, bo zawsze jest coś za późno, coś nie przyjedzie, ktoś strajkuje, coś nie leci, jak nie ci, to tamci. Jak pamiętam, musiałam jechać do Warszawy, to wyjechałam z Niemiec ostatnim pociągiem, który jeszcze jechał, później był strajk, z Warszawy jechałam pociągiem, bo w Polsce jeździły do Szczecina, zrobiłam zajęcia, ale już nie wiedziałam jak mam wjechać, bo chciałam Flixbusem wrócić, dlatego że rolnicy stali wszędzie. Więc po prostu już ostatnio no same przeszkody na drodze, ale mówię, no z tym samochodem to jeszcze najlepiej, więc no jest to niestety no obciążające. Uciążliwe, no jechać i No jest, niestety. Do Ostrawy, tak jechałaś? No niestety, ale jak to się mówi, kobieta pracująca żadnej pracy się nie boi. Właśnie kobieta tak pracująca, zaganiana, Tak. zarobiona. Tak, no tak jest, ale to tak jest. Ale jesteś matką i żoną i jesteś mamą Kasi, która już ma w tej chwili też mała, 13. jest duża Kosia i mała Kasia. Tak jest. Tak? 13 lat ma, tak? Tak. I jest również, poszła w kierunku muzycznym, ale w Tak. stronę babci chyba bardziej. Tak, poszła w stronę babci i w stronę też męża, bo on też perkusję skończył. Dla mnie jak najbardziej pozytywnie, bo ja już bym nie chciała codziennego, parugodzinnego ćwiczenia na skrzypcach w domu, przyznam szczerze. No i ona ma do tego bardzo fajne predyspozycje. Już w wieku tam chyba 9 lat dostała się do orkiestry dziecięcej przy Staatsoper unter den Linden, czyli tej opery. Bardzo dziękuję, tak. I właśnie gra i ona już zadebiutowała pod Danielem Barenboimem. No to pierwszy jej występ właśnie z nim. I tak bardzo dobrze to się układa i Jesteś zadowolona Tak. z tego, tak? przynajmniej ja mam święty spokój, a mąż musi się użerać. Ale jak tłuczę na tej perkusji, to przecież też, no jak spokój. No. Perkusja to nie są tylko bębny. Czy to teraz jest taki system, że można wyciszyć całkiem i ćwiczyć Wszystko w domu, można, w domu? ale my mamy tak, że to nasze małe studio perkusyjne jest po prostu
tu jest Tam, podwóreczko, macie. ale obok, w drugim takim budyneczku jakby przy domu i To macie taki jakiś, nie wiem, dom... no domek normalny, tak. I to po tej RFN-owskiej stronie dawnej? Tak, czy- wszyscy czy mnie tak? o to pytają, No szczególnie nie, w bo Stanach ja Zjednoczonych. Pierwszy raz dopiero pytam. Czy mieszkam i na aż- zachodzie, czy w Berlinie Wschodnim, czy w Berlinie Zachodnim? To zawsze jest pytanie w Stanach Zjednoczonych. Ale czy to był wybór, bo chyba, bo Walter, Stefan Walter, przepraszam, Tak. to jest, bo to on tam mieszkał, czy... Nie, czy to byście ja tam- znalazłam Ty i znalazłeś, tak, bo właśnie w sumie dla męża znalazłam, bo na początku mieszkaliśmy troszeczkę na zewnątrz Berlina, tak jakieś tam 25 km od Berlina, bo niby miało być tak pięknie i romantycznie, ale jak mąż zaczął pracować w Berlinie, no to niestety tak codziennie musiał nieromantycznie w tą i w tamtą dojeżdżać, co oznaczało długie korki i no bardzo nie, no, bo odbijało się to tak na życiu rodzinnym. No i tak patrzyłam, mówię, no gdzie można coś znaleźć, żeby było wygodnie, bliżej centrum i dla męża też wygodnie. No i właśnie znalazłam takie 2 małe domeczki, obok jeszcze, to wcześniej może, bo te domy już są starsze, taka była, nie wiem, spiżarnia czy coś takiego. I to jest w samym centrum. To są takie 2 małe uliczki, gdzie są właśnie takie domki jednorodzinne. I tutaj no, udało nam się to kupić, no i tu mieszkamy. Dobrze. Czym zajmuje się twój mąż? Jeszcze powiedz. Mój mąż jest kompozytorem, skończył właśnie również perkusję, a w tej chwili jest dyrektorem jednej z największych szkół muzycznych w Berlinie. No, jeden taki jest, no, nie wiem, na tej płycie którejś jest utwór, przynajmniej jeden, tak? Tak, tam jest więcej też utworów męża i też jego aranżacje, bo on pisze no, fantastyczne aranżacje właśnie na orkiestrę i często, jeżeli ma czas, koncertujemy też razem. Mamy nadzieję, że teraz będzie szczęściej. Ja również, nas, no, ale już- tak jak mówię, to nie ode mnie zależy, tylko od Tak, dyrekcji. ale jest ta jaskółka pierwsza, że no fajnie, Tak że jest. jednak Tak. obecna dyrekcja zdecydowała, prawda, Ciebie zaprosić, a Ty kiedyś powiedziałaś, że do Olsztyna to na skrzydełkach przylecisz, prawda? No na pewno chętnie przyjadę, bo mam rodzinę. No, rodzinę, tak? Więc Spotykacie się, no ale z tym, że teraz rodzina się trochę rozjechała, bo Maksym Rozjechała jest w się, tak. Warszawie, Tak. Natan jest W Koszalinie, tak, i Szczecinie. Koszalinie, Monika tutaj została, Tak, tak. no jako koncertmistrzem jest, prawda, no bardzo, bardzo ten. I przy tej okazji się spotykacie, czy na przykład w święta też? No w święta rzadko. to jest ciężko, dlatego że każdy ma, no ja na przykład mam później zawsze te noworoczne koncerty, to święta już są takie bardziej, przygotowuję walizki i te wszystkie inne rzeczy niż święta. Zawsze jeszcze wizy i te wszystkie inne rzeczy w grudniu przed świętami, więc jest Jedziesz do Kanady chyba, tak? do Kanady lub do Stanów. W tym roku właśnie znowu do Nowego Jorku i Waszyngtonu, co mnie bardzo cieszy. Bardzo mile wspominam. Tak. Dobrze, to co, jeżeli nie ma pytań, dziękujemy bardzo Pani. Dziękuję serdecznie. Oj, jakie piękne. U nas wszystkich serdecznie Ojej. Pani dziękuję. A że nie jestem dobra w wygłaszaniu mów publicznie, to może powtórzę za pewnym filozofem, że cechą wielkości jest normalność. I Pani dzisiaj była tego, że był to dla nas przykładem. Kiedy Dziękuję. zobaczyłam Panią na schodach, taką siedzącą samą, bez wianuszka, samą. bez ochroniarzy, jak to mają w zwyczaju nawet niskiej klasy nasi politycy, to po prostu zapomniałam języka w buzi. Powiedziałam, że tylko tyle, ja Panią poznaję. Bardzo mi miło, A teraz dziękuję już mogę serdecznie. powiedzieć, że Panią znam. Dziękuję, bardzo mi miło. Nie wiem jak tutaj. No, przejdę. A ja dziękuję Państwu za... serdecznie.